Cześć! Dzisiaj mam okazję gościć w siedzibie MetaHero, a przyjemność tym większa, bo rozmawiam z Mariuszem Królem, założycielem Wolf Group i CEO MetaHero. Cześć Mariuszu. Cześć, witam Ciebie i witam wszystkich bardzo serdecznie. Miło Was widzieć, oczywiście w cudzysłowie w tym roku. Tak. Pytanie rozgrzewkowe. Czy po tych wszystkich latach Ty już się przyzwyczaiłeś do tego futurystycznego widoku maszyn? Bo ja przyznam szczerze, że za każdym razem jak tutaj jestem, to robi to na mnie wielkie wrażenie. Jeśli mam być bardzo szczery, to do dziś każdy w zespole Wolfa i dzisiaj MetaHero ma to samo, że kiedy widzi jakieś nowe rozwiązanie, to jest takie wow. Ale później to wow zostaje z nami na zawsze. Za każdym razem to robi wrażenie, jednak komora, którą zbudowaliśmy do skanowania, porównywalna jest trochę z wrotami czasu albo z urządzeniem do podróży w czasie. Trochę tak jest, to robi to ogromne wrażenie. Grono z Was w ogóle miało szansę się zeskanować, bo był na to okres zarówno podczas targów w Dubaju, jak i zapisy, gdzie przyjeżdżaliście do pierwszej siedziby w Warszawie, więc wiecie, że to robi taki efekt wow wizualny. Potem emocje trochę spadają, bo to jest kwestia to już. Każdy spodziewał się, że ten skan trwa nie wiadomo ile, ale to jest naprawdę nieznaczna część sekundy i już jesteśmy w stanie Was przetransferować do świata wirtualnego. Więc tak, odpowiadając na Twoje pytanie, to robi bardzo duże wrażenie. Tak jest ze wszystkimi urządzeniami, które tworzymy. I komora jest taka wyjątkowa. No jednak od tych 100 do 200 kamer patrzy na Ciebie w jednym czasie. Mariuszu, ja mam dzisiaj przyjemność być głosem ludu. Mam mnóstwo pytań przygotowanych od naszej społeczności, więc chciałabym już od razu wskoczyć w tą listę pytań. I pierwsze pytanie do Ciebie. Czy nadal współpracujecie z Everdome? Wiele osób pyta nas o przeszłość. Tak, my zaczynaliśmy ten projekt w innej konfiguracji, z innym partnerem, natomiast projekt, o który pytasz bezpośrednio, Everdome, jest projektem, z którym nigdy nie współpracowaliśmy. Nigdy nie byliśmy jego częścią, nigdy nie zasilaliśmy go w technologię. Jest to niezależny projekt, w którym nigdy nie braliśmy udziału. Powiem Wam więcej, nie widzę wspólnej płaszczyzny do tego, żebyśmy w ogóle kiedykolwiek mogli zacząć współpracę i to jest nasze oficjalne stanowisko. Wspomniałeś o przeszłych współpracownikach, no i w tym momencie Wasza współpraca z Robertem Grynem zakończyła się już jakiś czas temu, ale nadal to jest gorący temat i ludzie chcą wiedzieć, jak to wygląda obecnie. Słuchajcie, to jest kolejna część przeszłości, która nas dogania, tak? I zawsze ktoś o to będzie pytał. Oczywiście, że współpracowaliśmy i na początku Wolf był partnerem całego projektu, potem byliśmy od samego początku byliśmy współtwórcami, ale w pewnym momencie postanowiliśmy, że nasze drogi się rozchodzą. To znaczy Robert wybrał inną drogę, inne rozwiązanie, my inne. Zostaliśmy z tym projektem z bardzo prostego powodu. My w niego bardzo wierzymy i jest on okraszony i budowany na technologii. Czyli kiedy pierwszy raz nas poznaliście, zobaczyliście, że w tym projekcie oprócz samej części krypto jest część technologiczna. Czyli budujemy urządzenia, a w późniejszym etapie Hero World, o którym pewnie dzisiaj porozmawiamy, czyli środowisku alternatywnego świata dla Was. Żeby on mógł powstać, potrzebna jest technologia. Dla nas technologia to jest nasze DNA, nasze R&D i nasz fundament, na którym wszystko budujemy. Stąd z naszym partnerem poprzednim, o którym wspomniałaś, Robercie, mieliśmy trochę inne wizje na to. On wybrał swoją drogę, poszedł w swoją stronę, założył swoje projekty. Nie jest częścią MetaHero, już nigdy więcej nie będzie i od czasu, kiedy się rozstaliśmy, definitywnie nie ma żadnej współpracy pomiędzy nami na żadnej płaszczyźnie i w żadnym projekcie. Wspaniale. Przedstawiłam Cię jako CEO MetaHero i założyciela Wolf Grupy. Jak wygląda relacja między tymi podmiotami? Słuchajcie, dla nas jest to jedna rodzina, to znaczy MetaHero jest by Wolf, używamy tego stwierdzenia, ponieważ MetaHero jako sam projekt, który jest cudownym projektem polegającym na stworzeniu świata digitalowego, cyfrowego, nie będzie on istniał bez technologii, czyli Wolf jest takim supportem, opieką technologiczną
technologiczną, a właściwie dostawcą technologii, która w ogóle na to pozwala. No bo jedno to mieć świat wirtualny, a drugie to podróżować między nim. My zawsze staramy się wytłumaczyć to w następujący sposób. MetaHero jest wirtualnym światem, który budujemy, ale dla nas jest najważniejsze, żeby w tym świecie być sobą. Stąd powstał pomysł w ogóle na budowanie awatara, czyli hero, czyli to ty zostajesz bohaterem. I to jest taka sytuacja, że jesteś sobą w swoim świecie, istniejesz, funkcjonujesz i tak dalej. Tak samo chcemy stworzyć świat, w którym będziesz mogła istnieć swoim awatarem, czyli 1 do 1 ty to hero. Hero to awatar, cyfrowa postać ciebie. I tu się zaczyna cała przygoda, bo staramy się znaleźć porównanie. I to jest tak, że Wolf daje technologię, czyli taki pociąg, czy inny środek transportu, którym podróżujesz pomiędzy światem realnym a wirtualnym. I ważne, możesz tam wykonać podróż w jednym kierunku i wrócić. I pytanie, z czym możesz wrócić, ale o tym później porozmawiamy. Hero jest bardzo istotną kwestią, bo to nie tylko Hero World, czyli ten digitalowy świat, ale przede wszystkim środek płatności do poruszania się w tym świecie, ale również bilet na ten pociąg, do którego chcemy wsiąść i podróżować pomiędzy 2 kierunkami. I naszym największym wyzwaniem, o czym powiem troszkę wcześniej, teraz, ale na pewno do tego nawiążemy w późniejszej rozmowie, to jest kwestia tego, że naszym zdaniem podróżowanie po same emocje to za mało. To znaczy, trochę macie taką sytuację jak z historią fotografii, telewizji, radia, internetu i tak dalej. Wsiadasz w podróż, odpalając jakąś platformę telewizyjną dziś, żeby zobaczyć dokument, i jest to dla ciebie rodzaj rozrywki. Jakby nie było. Wyłączasz się na 2 godziny, przeżywasz dany film, ale wracasz. I teraz pytanie, z czym wracasz? No wracasz z emocjami, z wolną głową, z przemyśleniami, z przeżyciami. No każdy z nas na to inaczej patrzy, w zależności od kontentu, jaki przyjmuje. My na to patrzymy w ten sposób, że chcemy za pomocą technologii udostępnić ludziom możliwość podróży do świata wirtualnego, ale żeby mógł wrócić z korzyścią materialną. Ale o tym porozmawiamy przy następnym pytaniu. Sony. To firma, z którą blisko współpracowaliście. No i czy Sony nadal jest zaangażowany w projekt MetaHero? Sony jest dla nas bardzo ważnym partnerem, bo pracujemy z nim na wymianie technologicznej. Więcej mógłby się wypowiedzieć Piotr Harwas, szef całego digitalu i ojciec urządzenia, które jest za nami. Mieliśmy taką próbę w odpowiednim czasie, jak wiecie, natomiast to nie jest tak, że tego nie będziemy mieli w przyszłości, tylko musicie pamiętać, że rynek krypto jest rynkiem bardzo trudnym i my rozdzielamy 2 rzeczy, to znaczy musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jednym ujęciem jest to, co możemy marketingowo opowiedzieć, a drugim ujęciem jest to, co tak naprawdę realnie jest. I dla nas, będę podkreślał, Sony jest absolutnie kluczowym partnerem technologicznym i jest dla nas otwarty i będziemy mieli niespodzianki w tym roku z tym związane. Natomiast dla nas jest to obopólne, to znaczy partnerstwo działa na zasadzie dwustronnej, więc my musimy być pewni tego, co my robimy, druga strona musi być pewna tego, co robi. Świat krypto nie jest uregulowany i nie każdej marce się to podoba. Ale skoro jesteśmy przy tym pytaniu, to warto sobie odpowiedzieć na jeszcze jedną rzecz, to znaczy w przeszłości będziecie widzieli masę partnerstw, z którymi zdobywaliśmy doświadczenie przez Wolfa i które wykorzystujemy w MetaHero. I tak oczywiście będzie, no bo jakby podkreślam, głównym zasilaczem i agregatem, takim akceleratorem projektu Hero, który jest projektem technologicznym, podkreślam, czyli wykorzystujemy tam naprawdę zaawansowaną technologię, jest przede wszystkim Wolf. A Wolf i jego partnerstwa to część MetaHero, więc tak to wygląda. Czy wobec tego planujecie już w MetaHero jakieś nawiązanie innych partnerstw? Oczywiście, że tak. To znaczy, my rozmawiamy każdego dnia o nowych partnerstwach i szukamy partnerów w zakresie, którzy mogą nas wspomagać w rozwoju całego naszego projektu. I to nie jest kwestia tylko nośnego logo, ale to też jest kwestia partnerów, którzy nas supportują technologicznie, doradzają nam. Mamy dla Was szereg niespodzianek w tym roku i 2024, co podkreślałem, będzie dla nas naprawdę kluczowy. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że to się nie dzieje z dnia na dzień. To znaczy, fajnie jest powiedzieć, będziemy pracowali z tą marką fashion, z tą marką gamingu,
marketingu, z tą marką od medicine czy healthcare i tak dalej. Tylko moi drodzy, tak to nie wygląda w życiu. W życiu trzeba być do tego gotowym. To są aspekty prawne, marketingowe, pełnej współpracy, bezpieczeństwa, a przede wszystkim przygotowania wspólnego środowiska. To znaczy to, że my dziś jesteśmy w stanie dostarczyć najwyższej jakości awatar, twoją digitalową wersję, którą możesz modyfikować, rozwijać i tak dalej i będziesz 1 do 1, to pierwsza część. Jak wiecie, pracujemy nad środowiskiem, w którym będziesz mogła zarządzać swoim hero, w swoim hero world. Jasne, że tak. Ale pytanie, jak spiąć tą platformę z platformą zewnętrzną gamingu, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, jakości, współpracy. To przede wszystkim jest jedno środowisko technologiczne. I wierzcie mi, że ktoś, kto wam powie, że coś się wydarzy za 2-3 miesiące w takim aspekcie, nie jest realne. Ale jeżeli chodzi o gaming, mamy dla was dużą niespodziankę. Porozmawialiśmy o przeszłości. Jesteśmy w super futurystycznym środowisku, więc teraz chciałabym się skoncentrować na przyszłości. Mamy początek roku. W związku z tym pytanie o strategię, o plan działania na 2024 do 2028. Jak wygląda roadmapa na 2024 rok? Czy coś nam możesz więcej o tym powiedzieć? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, czasami możecie odnosić wrażenie, że gdzieś znikamy, a tak naprawdę bardzo mocno pracujemy, żeby być gotowym z urządzeniami i wychodzimy po raz kolejny z informacją i chciałbym to bardzo podkreślać. Najpierw chcemy wam coś pokazać, dopiero o tym mówić. Ja wiem, że jesteście głodni informacji, ja wiem, że chcielibyście usłyszeć to już, to dziś, to teraz. Przyszłość tak naprawdę jest za kilka dni. Ostatnio przeczytałem takie stwierdzenie i to nie jest kwestia czegoś, o czym mówimy, słuchajcie, to jest science fiction. I warto o tym powiedzieć, bo my myślimy czasami o technologii w sposób taki codzienny. Bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy nowy model telefonu, nowy model tabletu. Jakieś rozwiązania na nas bardzo szybko przychodzą. Słuchajcie, to jest tytaniczna praca wielu lat, dekad do tyłu, zanim mogliśmy z tego skorzystać. Dzisiaj widzimy to krok po kroku i bardzo szybko się do tego przyzwyczailiśmy. Ostatnio byliśmy na konferencji dotyczącej medycyny i zdrowia, bo to też jest duże ujęcie, jeżeli chodzi o digital, ale to też jest duża część Wolfa, który bierze udział przy projektach na przykład z komórkami macierzystymi. Chcę wam powiedzieć taki przykład w 1 minutę, który otworzy wam oczy, o czym ja chcę za chwilę powiedzieć o digitalu i o 2024 i 2028. Słuchajcie, pewna pani doktor użyła takiego stwierdzenia, zresztą fenomenalnego, Amerykanka, która powiedziała: boicie się przyszłości medycyny, a bardzo szybko zapomnieliście o tym, że jeszcze do niedawna mówiliście o science fiction. To nie jest science fiction. Kwestia dzisiejszego wdrożenia 5-10 lat zmienia obraz świata i przypomniała kwestię in vitro i klonowania owieczki Dolly. No i słuchajcie, mówimy o końcówce lat 90., 96-7 rok i nagle się okazuje, że zabieg, o którym wspomniałem, in vitro jest dzisiaj w każdym gabinecie ginekologicznym. A my zaczynamy mówić o tym, że to miało być science fiction, a czas, który minął, no to mówimy o 20 kilku latach, tak? I kiedy ktoś porównuje, bo to był jej drugi przykład, który bardzo mi się spodobał, że jeżeli ta pani doktor powiedziała, że jeżeli myślicie o Arce Nadziei albo Arce Przymierza, to nie myślcie, że ktoś was włoży do pociągu, rakiety kosmicznej i przetransportuje miliony ludzi. Ta rakieta będzie miała 6 metrów wysokości, 2 metry średnicy, będzie tam kilka milionów ludzi w zarodkach. I chcę wam to powiedzieć z bardzo prostego względu. Jesteśmy trochę po tej stronie świata, bo mówimy o nowej formie zapisu danych. Mieliście dźwięk, bo mieliśmy radio, mieliśmy obraz w postaci fotografii, mieliśmy telewizję, hybrydę tego, mamy internet, który pozwala nam na jeszcze więcej. A tu mówimy o pełnych danych przeniesionych ze świata realnego 1 do 1 do świata wirtualnego, gdzie możemy zapisać obraz, dźwięk, ruch i to wszystko się staje w jednym, przy możliwości pełnego obrotu. Kiedy oglądacie film, kiedy oglądacie zdjęcie, tak naprawdę oglądacie
oglądacie 2D obraz, kiedy oglądacie film, to jest 2,5D. Wy nie widzicie 3D. I to nie jest kwestia tego, że idziecie do kina 3D, 7D, o których się tak mocno reklamuje, bo prawda jest taka, że musielibyście się zatrzymać, móc obrócić się wokół głównego bohatera, zajrzeć w każde możliwe miejsce. A my mówimy o urządzeniu, które daje nam możliwość zaczytania świata realnego do świata wirtualnego 1:1. Nie tylko z rozmiarem, ale z pełną geometrią, z pełną teksturą, z pełnym kolorem, z pełnymi detalami i tak dalej. I dlaczego o tym powiedziałem i skąd jest ten przykład? Słuchajcie, bo my sami nie znamy przyszłości. To znaczy mamy milion pomysłów, gdzie wykorzystamy te dane. Od medycyny po rozrywkę, po fashion i tak dalej. Oczywiście, że to się wydarzy. Natomiast każdego dnia dowiadujemy się o nowych możliwościach i naszym celem było przez ostatnie 2 lata przygotować dla Was pełne środowisko, które my dzisiaj nazywamy Hero World, czyli środowisko, w którym się możecie poruszać za pomocą tokenów, ale przede wszystkim, podkreślam, to Wy się tam macie poruszać, czyli chcemy Was zabrać i zaprosić do tego świata, nie w postaci rozrywki, ale Was samych, czyli Waszego hero, czyli skanujemy Was, znajdujecie się w tym świecie i zaczynacie mieć możliwość nabywania dobra tego świata. I to dobro to nie tylko kwestia samej rozrywki, entertainmentu, szeroko rozumianej, ale to też kwestia mody, to też kwestia medycyny i każdych kolejnych klocków. Co jest niezbędne, żeby do tego świata wejść? Przede wszystkim urządzenie, czyli potrzebujemy tego urządzenia do porównywalnego do podróży w czasie. To jest nasz pociąg, który zabierze Was do tego świata, który dla Was tworzymy. Za pomocą tokenów będziecie mogli się w nim poruszać i nabywać wszystkie dobra i korzyści, jakie one będą. Ale żeby móc to zrobić, to po skanowaniu potrzebujecie środowiska, czyli aplikacji. W tej aplikacji możecie sobą zarządzać, czyli swoją cyfrową wersją możecie zarządzać, by po tym świecie się poruszać. Potem otworzą się kolejne możliwe partnerstwa. Jak z tego świata spiąć się z przestrzenią gier komputerowych, czy w ogóle gamingu całego. Jak spiąć się z branżą fashion i co ona może więcej dać. I tak dalej, i tak dalej. I tu jest fajny moment do tego, żeby powiedzieć sobie coś więcej o tym, jak może wyglądać pierwsze zastosowanie tej technologii, która pozwoli wrócić Wam ze świata wirtualnego z realną korzyścią. Oglądacie wirtualne spacery. Możecie to zrobić. Oglądacie możliwości wejścia do ulubionego sklepu. Ja kiedyś o tym mówiłem, ale być może, jeśli się powtarzam, to przepraszam Was za to, ale myślę, że warto przywołać ten przykład. Do niedawna na świecie, znaczy w Polsce na pewno, ja jestem urodzony jeszcze w latach 80., sytuacja wyboru zakupu ubrań była bardzo prosta. Szło się na jakieś targowisko, gdzie generalnie nie było przymierzalni. Na kartonie. Tak się je mierzyło. Za chwilę zaraz były domy handlowe, gdzie te wszystkie stragany zebrały się w jednym miejscu i tam już była przymierzalnia. Później była kwestia wielkich domów handlowych, czytaj takie mole, no nie wiem jak to inaczej nazwać, no ale wiecie, gdzie macie centra handlowe, dziękuję. Potem nadszedł internet i nagle była takie u ludzi, zaraz, jak? No kto kupi ubrania przez internet? Ja tego nie zamierzę, to się nie uda. Wielu graczy na świecie przespało ten moment, dając prawa do swoich produktów platformom do sprzedaży, a potem nagle okazało się, że główne sklepy mają gigantyczny spadek, a internetowe ich partnerzy bardzo dużo zarabiają. Co zrobili ludzie? Ludzie poszli do sklepów zamierzyć swoje ulubione ubrania, a potem wykorzystali kod promocyjny i kupili je przez internet. Jak dziś wyglądają zakupy przez internet, nie muszę Wam mówić. Jak to będzie wyglądać? Pierwszy raz może być taka sytuacja, w której nie tylko przymierzycie swoje ulubione ubranie na swoim awatarze, na Waszym hero, na Was samych, w telefonie czy w aplikacji. Wy będziecie mogli na przykład wyruszyć w podróż, o której wspominam, do ulubionego sklepu, zobaczyć dany model i w przyszłości zamówić go na Waszą miarę, ponieważ Wy będziecie miarą, będziecie pewnego rodzaju ID, czyli zostawicie dane do tego, żeby produkt został dla Was przygotowany. A kwestia personalizacji, przygotowania produktu indywidualnie jest ewidentnie przyszłością. I to nie jest tylko kwestia wymagania pod tytułem
Jestem bardziej wymagającym klientem, czasy się zmieniły, dbajcie o mnie, bo od was odejdę i jakby zainteresujcie mnie. No, standard życia z roku na rok na świecie jest wyższy i my to widzimy, no, jakby wszystko się zmienia, ale z drugiej strony musimy pamiętać o bezpieczeństwie tego świata, musimy pamiętać o ekologii i tak dalej. To nie jest tak, że będziemy produkowali i trzymali na magazynach. Już dzisiaj widzicie, jakie mamy gigantyczne problemy ze śmieciami, z zalegającymi rzeczami. Więc personalizacja to nie tylko kwestia tego, że mogę być inny i oryginalny. Dla mnie i tak numer 1 argument. 2, że zamawiam to, co potrzebuję w danym czasie. Nie gromadzę. To naprawdę nie jest nic dobrego. I ostatni super argument, który uważam, że warto jest podkreślać, nie marnujemy surowców. Żyjemy na planecie, która ma ograniczone surowce, ma ograniczone moce, ma ograniczony zakres energetyczny. Musimy o tym pamiętać. I dziś ten plan, przepraszam za ten przydługi wstęp, ale dbam dobrze odpowiedzieć na 2024-2028. W 2024 jesteśmy gotowi dla Was z urządzeniem, które doskonale znacie i z jego wersją mobilną i o tym porozmawiamy, gdzie jeszcze tego roku poza Polską będziecie mogli się skanować. Właśnie, bo jakkolwiek nie sprawia mi przyjemności słuchanie Twoich wywodów na temat tego, jak ta przyszłość faktycznie będzie wyglądać, sprowadzając troszeczkę na ziemię i do chwili obecnej, co z 2024 rokiem? Jestem głosem ludu, pytam, formalizacja spółki, produkty Hero World i Mobile Scan, co z tym? Postaram się podsumować ten 2024 i 2028 w jakiejś takiej, znaczy nie podsumować, dać go w pigułce. Więc przede wszystkim pełna roadmapa i nasze zaangażowanie na te lata. Potrzebujemy czasu do Q1, żeby Was w to wszystko wdrożyć. Jesteśmy gotowi z urządzeniami hardware'owymi, czyli z komorami do skanowania i wersjami mobilnymi, by móc się pojawić w nowych lokalizacjach. Jakie lokalizacje? Jak w DAO zdecydowaliście Tokio, jest Tokio, Azja dla nas bardzo ważna, wręcz najważniejsza pod względem gamingu i fashion, bo to się czuje, to wiecie, to jest ilość ludzi tam się znajdujących, otwartość na technologię jest absolutnie ogromna. Drugi wybór, nadal chcemy być w Europie, masę plusów przemawiało za tym, żeby to była Szwajcaria, choć bardzo wiele osób odwiedziło nas z Niemiec i to było dla nas dużą niespodzianką i ludzie mówią, przyjedźcie do Niemiec, do Berlina, do centrum technologicznego Europy, to naprawdę potężny argument, więc tutaj będziemy o tym myśleć, a być może o jakiejś podróży pomiędzy Zurichem a Berlinem. Rozważamy bardzo poważnie Anglię, to znaczy mamy masę klientów z tamtej strony świata i to też ciekawy przystanek na mapie świata i Europy. No i oczywiście kwestie Middle East, czyli jakby akcenty arabskie, czyli tutaj chcemy postawić na Dubaj. Ewidentnie 3 lokalizacje to jest to, co będziemy planowali na jesień i zimę. Jeżeli będziecie pytali dlaczego, to od razu odpowiadam po raz kolejny. Należy być gotowym z hardware i software, by w pełni wykorzystać swojego Hero, czyli Waszą cyfrową wersję. Co ponadto, na pewno partnerstwa z zakresu mody i świata gier komputerowych, czy w ogóle gier, bo to dzisiaj nie tylko komputer, ale i przecież konsole i przenośne konsole czy telefony. Więc to. Kolejną rzeczą, która będzie bardzo ważna, tak jak powiedziałem, którą podzielimy się z Wami do końca Q1 w roadmapie, będzie informacja na temat, jak odnajdujemy się z AI i sztuczną inteligencją, bo jest to technologia z narzędzi, których korzystamy na co dzień, ale też otwieramy swoje narzędzia. Myślę, że bardzo zaskoczy Was aplikacja, bo aplikacja to nie jest kwestia tylko zarządzania awatarem, ale zarządzania Hero World i nie chcę wychodzić przed szereg, będziemy Was wdrażać ten świat w przestrzeni Q1 i Q2, to będzie bardzo dużo nowości i oczywiście brzmi to tak, jakbym upchnął tą pigułkę w 2024, a nie powiedział nic więcej o 2028. Słuchajcie, dla nas chcemy wywiązać się ze wszystkiego, co Wam obiecaliśmy, pokazać, gdzie jesteśmy, jak to działa, będziemy z Wami rozmawiać. Wasza obecność jest dla nas absolutnie najcenniejsza.
zostaliście z nami, wierzycie w nas. Ja podkreślam, że rozwijamy dla Was technologię, jesteśmy w pełni technologiczną spółką, ale będziemy przygotowywali się do tego, żebyście to też dawali nam feedback z tego, jak to widzicie, jak to czujecie, jakie są Wasze emocje, czy rozszerzać część azjatycką, czy europejską. Będziemy my obserwować i badać rynek, ale również czekać na Was. Więc przygotujemy się do tego, że wszystko, co zaczniemy w 2024, pokażemy Wam urządzenia, zainstalujemy je w danych miejscach, odpalimy aplikacje, będziemy rozwijali aplikacje, będziemy rozwijali świat gier, świat fashion, to jest właśnie ten czas 3 lat na określenie świetnych partnerstw, produktów, budowania wspólnych platform i przestrzeni technologicznej. Chcemy Wam pokazać, co udało się zbudować i nad czym będziemy przez najbliższy czas pracować. Stąd ten przedział 2024-2028. No, my spoglądamy na wszystkie strony świata i kierujemy na wszystkie strony świata nasze oczy. Czekamy na środowisko, na autorskie środowisko gamingowe, a ja jeszcze chciałabym zapytać w imieniu naszego środowiska, naszej społeczności, czy nadal istnieją plany przeniesienia bazy danych do Szwajcarii w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa? Za to pytanie dziękuję, bo ono jest dla mnie osobiście bardzo ważne. Jest 2 osoby w firmie, dla których bezpieczeństwo jest nadrzędne. Ja zawsze myślałem, że ja stoję jako pierwszy na czele bezpieczeństwa, ale jest jeszcze Piotr Harwas, którego świetnie znacie i generalnie jego podejście jest takie, że nie może nic wyjść z naszej firmy, jeżeli nie jest potrójnie zabezpieczone. Jak najbardziej tak. Zurich i Szwajcaria jest dla nas absolutnie kluczowe i jak już zadałaś to pytanie, to ja je troszeczkę rozciągnę, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest kwestia tylko samego serweru. To też jest kwestia przechowywania danych na tym serwerze i bezpieczeństwa, również prawa. I Szwajcaria bardzo szybko dogania prawo technologiczne. Są bardzo otwarci zarówno na technologię, jak i na przestrzeń krypto, która jak wiecie jest nierozłączna w tym projekcie. Więc jak najbardziej tak, jest dla nas kluczowa pod tym względem i jeden z naszych projektów, który będziemy bardzo mocno rozwijać, no to jest budowanie największej bazy skanów na świecie, jeżeli chodzi o ludzi. Wiele osób pyta, czy rzeczy też. My skupiamy się na człowieku. To nie znaczy, że nie budujemy bazy rzeczy, budujemy, ale ich jest znacznie więcej. Naszym celem jest zbudowanie bazy wiedzy ludzi, bazę wiedzy, gdzie przechowujemy cyfrowe wersje osób, tak może powinniśmy o tym powiedzieć, to ewidentnie będzie Szwajcaria. To nie będzie żaden inny kraj. Czujemy się w nim najbezpieczniej. Daje nam możliwość połączenia prawa, bezpieczeństwa, jakby numer 1, więc jak najbardziej tak. Ja teraz jeszcze sprytnie nawiązując do Szwajcarii, jak Szwajcaria to pieniądze, zegarki, wiadomo, blicht. I ostatnie pytanie tutaj odnośnie tej strategii na 2024-2028. Jak będzie wyglądać finansowanie MetaHero? Ciekawe porównanie z Twojej strony a propos Szwajcarii, jak z czym ona Ci się kojarzy. Moje prywatne doświadczenie i życie związane ze Szwajcarią, w pierwszej części z Genewą i mogę Wam prywatnie powiedzieć, to nie jest miejsce dla mnie, ale już Zurich i ta niemiecka część dużo bardziej mi odpowiada i ja bym porównał Szwajcarię z pierwszym skojarzeniem z bezpieczeństwem. Nie ma bardziej bezpiecznego miejsca dla Twojej rodziny i Twojego biznesu, a w trzeciej części dopiero dla Twojego dobra, czytaj pieniędzy i rzeczy. Ja nie znam bardziej bezpiecznego. Czujemy się tam bardzo dobrze, rozwijamy tam rzeczy. Wolf tam też się rozwija, co jest bardzo ważną kwestią. Wracając do Twojego pytania i kwestii finansowania. Moi drodzy, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że rozwój technologii jest absolutnie kosztochłonny. My od samego początku, kiedy przystąpiliśmy do projektu MetaHero, a dzisiaj zarządzamy nim i tworzymy go i decydujemy o jego przyszłości, w pełni supportujemy, sponsorujemy ten projekt z prywatnych pieniędzy oraz pieniędzy Wolf. To nie jest moment obecnie dla krypto, jak wszyscy sami dobrze wiecie, żeby mieć tam zaplecze, więc w pełni się do tego poczuwamy, jesteśmy na pokładzie, wy w nas uwierzyliście, więc my robimy swoje i przede wszystkim rejestracja spółki IP, czyli przechowywania każdego prawa autorskiego, każdego rozwiązania patentowego i tak dalej, będzie się odbywała w Szwajcarii i to jest już potwierdzone. Przechowywanie danych tam będzie i do momentu, kiedy nie będziemy mogli zbudować dużej wartości kapitalizacji tego projektu, my
my zdecydowaliśmy, że jak najbardziej będziemy go finansowali z własnej kieszeni. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobrze, super, tylko są gracze potężniejsi na świecie, którzy mają nie miliony, a miliardy albo większe kwoty. Jak najbardziej tak, tylko że musicie pamiętać, że my całym sercem wierzymy w ten projekt, mamy duże doświadczenie i na dzień i teraz w ogóle, jak na to patrzymy, nie wysiądziemy z pędzącego pociągu. Jesteśmy pewni tej technologii, jesteśmy pewni, że to jest dobry kierunek, co pokazuje nasze doświadczenie z B2B. Naszym celem jest przełożenie tego na B2C, przełożenie tego na e-commerce, dotarcie do każdego człowieka, więc będziemy pielęgnowali tą technologię. Od Was zależy, czy dalej z nami będziecie. Od Was zależy, czy wierzycie w ten projekt. I do tego musimy nałożyć czynniki zewnętrzne, czyli wszystko, co się dzieje w geopolityce. Wiecie, że ostatnie lata dla świata nie są łatwe, czy to jest kwestia pandemii, czy wojen, czy gigantycznych zmian, które mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje. Tak? Ten impact jest bardzo mocno odczuwalny, czasami jest hamulcem. Wszyscy mówią, że ten rok będzie należał do krypto. Chciałbym, by tak było. My ze swojej strony zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby nie tylko spełnić wszystkie obietnice, które Wam złożyliśmy, ale przede wszystkim być na to gotowym. Być gotowym technologicznie, by ten projekt mógł się rozwijać.